Serdecznie zapraszam do odcinka 31 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Okultyści, część 10. W poprzednim odcinku 30 opowiedziałem o zbrodniczych grupach przestępczych grasujących w średniowiecznej Francji. W tym odcinku dokonam pewnego podsumowania sekty nazywanej różokrzyżowcami. Sztuka zatruwania była zatem znana różokrzyżowcom i całkiem możliwe jest, że inspiratorzy sztuki trucia byli wypaczonymi różokrzyżowcami. Ci różokrzyżowcy mogli wykorzystywać te części kabały, które odnosiły się do magii nekromanckiej, jak i weneckiej. Zamienili oni wiedzę naukową bractwa, używaną do leczenia, w zupełnie przeciwny i śmiertelny cel. O prawdziwych doktrynach różokrzyżowców nikt nie może mówić z całą pewnością i cała historia bractwa owiana jest tajemnicą, gdyż tajemnica była istotą ich systemu. Wszystko, co do tej pory zostało opublikowane na ich temat, opiera się na powtarzaniu legend lub bezpodstawnych teoriach na temat ich doktryn. Tak więc sceptycy określają różokrzyżowców szarlatanami i oszustami, a nawet zaprzeczają ich istnieniu, podczas gdy romantycy wywyższają ich jako depozytariuszy nadprzyrodzonej mądrości. Powszechnie uznaje się, że Francis Bacon został wtajemniczony przez różokrzyżowców, ale uważany jest również za masona. Sam Bacon wyznaje, że był blisko spokrewniony z masonerią i wskazuje na związki filozoficznych doktryn różokrzyżowców z masońskimi. Jest to widoczne w jego Nowej Atlantydzie, gdzie pisze o mędrcach Towarzystwa Domu Salomona. Wybór Atlantydy, legendarnej wyspy zatopionej na Oceanie Atlantyckim w odległych czasach, sugeruje, że Bacon miał pewną wiedzę o sekretnej tradycji wywodzącej się od najwcześniejszych patriarchów rasy ludzkiej, którzy według niego zamieszkiwali półkulę zachodnią i byli poprzednikami egipskich wtajemniczonych. Podobnie uważa bardziej współczesny pisarz Le Plongeon, ale siedzibę patriarchów przesuwa bardziej na zachód, gdzieś w rejon Yucatanu zamieszkałego przez Majów. Bacon twierdzi, że tę tajemniczą tradycję zachowali w czystej postaci niektórzy Rzymianie, którzy zaakceptowali kabałę, odrzucając jej tendencje antychrześcijańskie. Na opisywanej przez niego wyspie Ben Salem żyli Rzymianie o znacznie odmiennym usposobieniu od Rzymian w innych częściach. Nienawidzili oni imienia Chrystusa i żywili wrogą urazę do ludzi, wśród których żyli. Rzymianie ci wierzyli, że Mojżesz w tajnej kabale ustanowił prawa Ben Salem, których obecnie używają, i że kiedy Mesjasz przyjdzie i zasiądzie na swoim tronie w Jeruzalem, król Ben Salem powinien usiąść u jego stóp, podczas gdy inni królowie powinni trzymać się z daleka. Fragment ten potwierdza, że Bacon dostrzegał rozbieżność między starożytną, tajemną tradycją wywodzącą się od Mojżesza i wypaczoną rzymską kabałą. Zdawał sobie również sprawę z tendencji, nawet wśród najlepszych Rzymian, do odrzucania starożytnych tradycji na korzyść snów o Mesjaszu. Pani Pot w swoim Francis Bacon i jego tajne stowarzyszenie stara się udowodnić, że Bacon nie był założycielem różokrzyżowców i masonerii oraz ignoruje całą dotychczasową historię tajnej tradycji. Według niej Bacon nie był twórcą, ale tylko spadkobiercą idei, na których zbudowane zostały oba te społeczeństwa. Twierdzenie, że Bacon był jednocześnie autorem największych dramatów anglojęzycznych, jak również chemicznego małżeństwa Christiana Rosenkrauza, jest ewidentnym absurdem. Niewątpliwy jest jednak wpływ Bacona wśród różokrzyżowców. Profesor Bulle
stanowczo stwierdza, że wolnomularstwo nie jest niczym innym jak modyfikacją doktryn różokrzyżowców przeniesionych do Anglii. Potwierdza to Chambers w swojej słynnej encyklopedii z 1728 roku, zauważając, że niektórzy, którzy są przyjaciółmi masonerii, tworzą obecne, kwitnące stowarzyszenie masonów gałęzią różokrzyżowców. Lub raczej sami różokrzyżowcy pod nową nazwą lub pokrewieństwem przypisują sobie związki z budownictwem. Jest całkowicie pewne, że są masoni, którzy mają wszystkie cechy różokrzyżowców. Powróćmy teraz do różokrzyżowców. Najbardziej znanym łącznikiem pomiędzy różokrzyżowcami a sektami Starego Kontynentu był Robert Flatt. Flatt w ciągu swojej 6-letniej podróży po Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii nawiązywał kontakty z rzymskimi kabalistami. Fladda odwiedził niemiecki Rzymianin, różokrzyżowiec Michael Meyer, lekarz cesarza Rudolfa, który przekazał mu dalsze tajemnice. W 1616 roku Flatt opublikował traktat apologetyczny, w którym broni różokrzyżowców przed zarzutami Libawiusza o obrzydliwej magii i diabolicznych przesądach. Innym obrońcą różokrzyżowców był John Haydon, który podróżował po Egipcie, Persji i Arabii i przebywał w wielu dziwnych miejscach wśród różokrzyżowców, jak zamki, świątynie i grobowce. Haydon deklaruje, że nie jest różokrzyżowcem, ale zna członków bractwa i jego tajemnice. Jego podróż Haydona do krainy różokrzyżowców jest tylko plagiatem Nowej Atlantydy Bacona. Haydon twierdzi między innymi, że różokrzyżowcy są synami Mojżesza. Zamki, świątynie i grobowce różokrzyżowców bardzo przypominają templariuszy, asasinów izmaelitów i wiele innych sekt wschodu. Powstaje więc pytanie, jakie związki miały te organizacje, a szczególnie Wielka Loża Kairska, ze współczesnymi zachodnimi lożami masońskimi. Moi drodzy, uważam, że całkiem nieprzypadkowe jest podobieństwo uwielbienia bogactwa, kultu zła i rządzy władzy, zarówno sekt wschodu, jak i templariuszy czy różokrzyżowców. I współczesne elity bankierskie, określane przeze mnie mianem borgów, są bez wątpienia ich wierną kopią. Czy to podobieństwo wynika z tych samych korzeni zła? I gdzie się one znajdują? Odpowiedzcie na to sami. A tymczasem rozpocznę kolejny rozdział mrocznej historii, w której zajmę się masonami. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 31, w którym opowiedziałem o powiązaniach różokrzyżowców z masonami. Serdecznie zapraszam do odcinka 32 pod tytułem Masoni, część 1.